Hello, hello, Mary I Jacuszek serdecznie witają. z trzeciej części z Azji, a drugiej części z Wietnamu. I słuchajcie, tak jak już poprzednio wspominałam, właśnie tak to jest, jak się nie robi na bieżąco materiału, bo to jest wyprawa sprzed 6 lat. No, wczoraj wieczorem zaglądam do kompa, patrzę na wszystkie pliki, przekopuję i są jeszcze zdjęcia i filmy z Wietnamu. Dlatego na początek pozwolę sobie puścić taki króciutki skrót tego, co znalazłam, bo naprawdę szkoda mi, żeby to mi gdzieś zaginęło. Ponieważ jakość tego jest akurat dobra. Tak, bo to było aparatem nagrywane, więc taki 2-3 minutowy skrót puszczę. Tego, co było. Z tego, co zwiedziliśmy do tej Co pory. zwiedziliśmy, bo szkoda mi po prostu, żeby to gdzieś mi tam zaginęło, więc na początek to, a później dalsze opowieści nasze z Wietnamu. Life, we don't know what it is, so I'm asking why. We just spend the days and struggle to survive. That's my fate. Sublime. When above nature things you love to find, then you realize what's wrong with paradise. To get paid, you need to earn it every day. True, you gotta feel the light that shines on you. Sure you will enjoy this view. Letting you feel the fruit of your soul, and all the stress and pain is start to go. I'll keep going on with a stronger heart. I'll do it on my own. Try, never suck you from head to toe, but try. They'll step on your head and maybe you'll be crucified. But someday you have a turn and win the game. True, you gotta feel the light that shines on you. Sure you will enjoy this view. Letting you feel the flow of your soul, and all the stress and pain you start to go. I'll keep going on with a stronger heart. I'll do it on my own. We live in a danger zone, and I'll keep going on with a stronger heart. I'll do it on my own. There's no turning back. Jesteśmy w ogóle na plaży Lazenia, Orihuela Costa, tam gdzie mieszkamy. I to jest taka plaża, słuchajcie, która się znajduje 10 minut samochodem od nas. Taka najbliższa plaża od naszego miejsca zamieszkania. Uważam bardzo fajna. Zobaczcie. To jest styczeń, więc wiadomo, ludzi nie ma, ale szeroka. Restauracja, której nie polecam. Malutki bar na środku, który polecam. Tam są bardzo dobre hamburgery. Jak ktoś lubi. A i zaraz opowiadamy o Wietnamie. Nawet cieplutko jest, 16 stopni na plusie. ale fajnie, fajnie. No ale w Polsce jest na minusie.
z Da Nang. Pojechaliśmy znowu autokarem do Nha Trang, nie wiem czy to tak się wymawia. I to jak mówią, że w Wietnamie nie ma fajnych plaż, to ja uważam, polecamy. Najładniejsza plaża Wietnamu według mojej opinii. No nie byliśmy na tej wyspie wietnamskiej, to nie mogę skomentować. Słuchajcie, to jest tak, plaża naprawdę fajna, wejście do wody rewelacja, z dziećmi tak samo, dobre wejście, piaseczek fajny, szeroka. Ogólnie ta Nha Trang jest uważana za taki kurort rosyjski. Był wtedy 6 lat temu, nie wiem jak to w tej chwili wygląda. No powiedz Jacuszku, jak tam wygląda? To jest miasto nowoczesne, liczy około 300 000 mieszkańców, praktycznie też same nowe budynki. Bardzo dużo turystów z Rosji było w tym czasie. Sklepy były nastawione na turystów z Rosji. Były też rosyjskie biura podróży. I właśnie przypomniałem sobie, że nawet w rosyjskim biurze podróży wymienialiśmy dolary. Tam był najlepszy kurs. Wiadomo czemu, ponieważ Rosjanie zawsze operują dolarami. I tam naprawdę dobrze wymieniliśmy te dolary w tym rosyjskim biurze podróży. I te szyldy właśnie jeszcze dodam, nawet tutaj mam właśnie, pamiętam aptekę i po rosyjsku, gdzie wszędzie jakieś karta dań też po rosyjsku i co jeszcze? I z ciekawostek nawet były sklepy z rosyjskim alkoholem, totalnie wszystko po rosyjsku. No ale to taki, no... A jeszcze co przypomniałem, i jeszcze na plaży, to też fajna ciekawostka, że przynosił piwko pan w kapeluszu wietnamskim i to piwo kosztowało 2 zł, a w sklepie kosztowało złoty 80, także i to było zimne, także mówię, że za 20 groszy mu się to chciało tak latać. My tam pojechaliśmy odpoczywać, bo tam właściwie do zwiedzania no nie ma nic, ale nie żałujemy, bo fajnie. Tam w ogóle jest taki falochron, z kawałeczek są takie skały, ja to się śmieję, wietnamskie Szeszele. Mam na filmie. Hey you, don't fall with this hurricane. I know, there's hope in your hand. Move on, it's just the beginning, my friend. Be strong, so we can try again. Likes may blind you, the crowd is hungry to taste your body. We all know this world is full of mistakes. A free mind takes you higher. Learn your fake post, honey, you're crying. Feel the wisdom floating over your hands, and I feel alright when I see you and I come together to another dimension. We can prove our lives. There will be no mistake in love. Why do we all have to grind before we reach the coming ascension? Learning from the ups and downs. It's not an easy way. Zdjęciach, jak to wygląda. Bardzo fajny klimat do odpoczynku i z takich ciekawych rzeczy, to chociaż to było 6 lat temu, ja pierwszy raz miałam styczność z tak zwanym translatorem. Do tej pory, no niby to się wydaje, że tylko 6 lat temu, no nikt z tego nie korzystał. Jak przyjechaliśmy do hostelu, to właściciel Wietnamczyk wyjął telefon, no i tłumaczył Ogarniał to. Ogarniał. No i co jeszcze, przy tej plaży są fajne takie, pobudowali takie boiska do crossfitu, do ćwiczeń różnego rodzaju, także jest co tam robić, jeżeli ktoś lubi poćwiczyć, to tam jest za darmo. I jeszcze następna taka ciekawostka to fajna była taka, jak to w Wietnamie, wiecie, oni wystawiają te malutkie krzesła, już opowiadaliśmy o tym, jak dla dzieci stoliki i był taki bar na ulicy właściwie, gdzieś tam. Ale to nie wszędzie jest. To akurat tak trafiliśmy, że to było i to było na zasadzie tak zwanego grilla, na takiej dachówce z dachu. Wkładłeś jakiś tam towar, który tam kupiliśmy żabę, wołowinę, krewetki i chyba Ośmiornicę, bo pamiętam, że ta ośmiornica mi smakowała. Bo była dobrze przyprawiona, bo to też trzeba umieć. No, a powiem Wam, że ośmiornicę, jak ktoś nas tak śledzi troszkę, to ostatnio dobrą ośmiornicę to jedliśmy w Hiszpanii, w tym Setenil. Tam, tak, i na Zanzibarze też rybacy robią rewelacyjną. I ja nawet nie pamiętałam o tym, że w tym Wietnamie też ta ośmiornica mi tak smakowała, tylko sobie przypomniałam, no, po to są też filmy właśnie, bo coś umyka. A żabie, udka, jak to się mówi, też były pyszne, naprawdę były dobre, prawda? Bardzo dobre, coś pomiędzy kurczakiem a rybką. Już wszystko nałożyłaś?
Co się nie mieści, wszystko się mieści. A jeszcze została nam ośmiorniczka. O, tutaj właśnie się uśmiecha do nas. Śmiernicę, która mi smakuje. Super przyprawiona. Naprawdę taka na ostro, z czosneczkiem. Generalnie nie są, ośmiornica to nie są moje klimaty, ale tutaj jest, daje pi, 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 pi. A pokaż, skąd wzięłaś? Z takiego grilleczka. I tutaj tłuszczyk spada tędy sobie. A jest to wszystko zrobione na kapselku. O, tutaj kapselek jest. I taki spadzik. Podlewaj, Jacuszku. Olejkiem? Tak, To już kapie. Ojoj, trzeba patrzeć, to jest takie gorące? Ojoj. I to właściwie wszystko z tego Nha-Trang, bo mówię, odpoczynek, plaża, czy tam chill out, fajny hotelik też, tanio też jak zwykle. Bo później zaczęliśmy trochę intensywniej zwiedzać, no to taki fajny chill out przed dalszym zwiedzaniem, że tak człowiek trochę zregeneruje się, odpocznie, naładuje baterię. Kończąc wizytę w Nha Trang, poszliśmy na tą recepcję. Pan ten bardzo uprzejmy i tam, który posługiwał się tym translatorem, zamówił nam busika, który bezpośrednio przyjechał pod recepcję. I to był właśnie busik mały, taki 20-osobowy. No i pojechaliśmy w góry, bo to do miejscowości Dalat. I ta miejscowość jest położona 1220 metrów nad poziomem morza. Ma gdzieś około 130 000 mieszkańców. I jak to się jest nazywana? No to ja powiem, No. bo Jacuszek zapomniał, to jest miasto miłości, miasto kwiatów też często Dalat i tam Wietnamczycy lubią przyjeżdżać, żeby brać śluby w tym mieście. Ogólnie też jeszcze Dalat jest traktowane jako, słuchajcie, takie miasto, gdzie można odpocząć od upałów w sezonie, bo tam jest chłodniej, no, ze względu na tą wysokość, szczególnie noce były chłodniejsze. Wykupiliśmy wycieczkę i tak, pierwszy punkt tej wycieczki to był wodospad Słonia, taki znany wodospad w Wietnamie. On ma szerokość 40 metrów i wysokość 30, chyba nie pomyliłam, mam nadzieję, albo odwrotnie. Bardzo ładny. No. Uważam, że najładniejszy Wietnam, jaki widzieliśmy, to na pewno. Plus tego jeszcze chciałem dodać, że wycieczka tutaj trochę była droższa, ten bilet autobusowy był trochę droższy, ponieważ mniej osób chodziło do tego busa i chyba 30 zł kosztowało, to też żadne pieniądze w sumie. Co jeszcze? Wykupiliśmy... Była farma świerszczy. My pierwszy raz świerszcza takiego jedliśmy w Tajlandii. W ogóle no, świerszcze są za taki produkt, który ma bardzo dużo białka. Później była farma jedwabiu, żeby powstał 1 kg tego jedwabiu, jest potrzebnych 6000 jedwabników. I Jacuszek nam powie, jak tam w tej farmie wyglądało. Nie za fajnie. No powiem szczerze, że wszedłem tam, popatrzyłem, jak to wygląda, ale no zapach nie jest za miły. No nie wiem, także raz zobaczyć i wystarczy według mnie. Tak, ale mi bardziej chodziło o to nie o Ciebie chodzi, bo Ty tam wchodziłeś na 10 minut. Chodzi mi o pracowników, bo to przecież wszystko, ten pył się osadza na... Bardzo ciężka praca. Bardzo ciężka praca i osadza się na płucach, bo my co tam wyszliśmy parę minut, poglądaliśmy i tyle. Także jedwabiu już nie kupujemy. Tak, nie kupujemy. Później były szklarnie, no bo tak jak wspominałam, Dalat jest uważany za miasto miłości, miasto kwiatów i w tych szklarniach naprawdę niesamowite kwiaty. 300 milionów, nie wiem czego, 300 milionów sztuk, no nie wiem jak to jest rozliczane, eksport gatunków. Nie wiem, muszę jeszcze sprawdzić i napiszę Wam. Wiem, że 300 milionów tych kwiatów jest eksportowanych w ciągu roku jednego, więc niesamowita ilość. Ja w ogóle, słuchajcie, nawet by mi do głowy nie przyszło, że Wietnam jest... że Wietnam jest eksporterem kwiatów. Tak, że gdzie Wietnam, nie kojarzy Wam się jakieś gerbery i w ogóle takie jakieś
jakieś kwiaty, no fajnie. A na końcu jeszcze był taki dworzec, który był, no budowę skończyli w 1938 roku i w takim stylu Art Deco. W tej chwili to odbywam, tam można 4 razy dziennie tylko pojechać takim, tą koleją, tak? Takim zabytkowym pociągiem. Tak, takim zabytkowym pociągiem 4 razy dziennie, ale trasa jest tylko 7 kilometrów. A my przejechaliśmy, ale tam, no nie wiem, kilkaset metrów tylko, wtedy może były mniejsze te odległości do przejechania. Tak, pozwolili nam tam no, parę metrów, tak powiedzieć. Nie pamiętam ile, ale na pewno nie 7 kilometrów. Po środku miasta Dalat znajduje się też sztuczne jezioro i to jest fajne jeziorko, ponieważ obeszliśmy je naokoło. Wszędzie są chodniczki porobione, ławeczki, jakieś bieżnie do biegania, ozdoby, można sporty uprawiać. W każdym razie nie jest małe, bo naprawdę parę kilometrów tam w nogi weszło, że dało się we znaki. I później poszliśmy do Koło jeziora stoi ogród. Warto go zobaczyć, jest pełno kwiatków różnego rodzaju. W każdym razie też taki dość duży i duża różnorodność roślin jest tam. Od naszego... A man who can love you to the end and carry out all of your plans. He claims as a friend, cause we want to be complete. You feel the speed of the heartbeat when the mate cross the street. You once told me that you found Blisko naszego hostelu znajdował się również taka świątynia buddyjska z klasztor. Napiszę nazwę, bo tu nie będę języka sobie łamała po wietnamsku. Bliziutko, tam można odpocząć. Ten kompleks nie jest duży, ale też warto, jeżeli ktoś tam blisko będzie mieszkał, go zobaczyć. Z takim charakterystycznym też złotym Buddą. Ale najważniejszy punkt, dla którego właściwie tam przyjechaliśmy, nie dla tego wodospadu, fajny był, ale to nie o to chodziło. My chcieliśmy zobaczyć taki dom, Crazy House. Crazy House to jest niesamowity dom. Nawet Chińczycy uważają, znaczy jest u nich w pierwszej dziesiątce zwariowanych domów na świecie. Dla mnie trochę kiczowaty, taka lekka podróbka Gaudiego, ale no warto pójść zobaczyć. Tak, bo on właśnie jest na tej zasadzie wybudowany. Właśnie projektowała go kobieta, która właśnie wzorowała się na Gaudim. Dlatego tam nie ma żadnych kątów prostych, tak jak u Gaudiego. Jak ktoś był w Barcelonie, no to wie, o czym ja mówię. Można tam spać. Ja nawet sprawdzałam, słuchajcie, teraz ceny bookingu. Nie jest to wcale drogo, bo około 140 zł, tak na kwiecień sprawdzałam, złoty za dobę. Tam jest 10 pokoi. Każdy pokój ma inny wystrój, bo jest ten wystrój dopasowany do zwierzęcia. W każdym pokoju jest inne zwierzę i to jest dopasowane do tego zwierzęcia. Tylko ja bym nie chciała tam mieszkać, bo jednak od 8 rano do 18 przewalają się, tak można powiedzieć, tłumy turystów. No i zaglądają ci jednak tam. Nie może ma intymności tam. No nie ma intymności, gdzieś tam w okno i tak dalej. Niektóre pokoje są udostępnione. Nie wiem właśnie jak to działa, że aż do 18, bo mogliśmy te pokoje zobaczyć. Można wejść tam do góry na dach. Dla niektórych to jest dom z bajki, a niektórzy twierdzą, że to jest dom z horroru. Bo tam nawet w którymś momencie, słuchajcie, są takie pajęczyny sztuczne, wiadomo, z pająkami, jakieś ciemne takie otwory, ale mi się to akurat podobało bardzo. Znaczy, bardzo fajnie na zdjęciach wychodzi, a tak to trochę jest porobiony plastikowo, tam jest trochę dużo, No tak. dużo pomieszczeń jest z plastiku wykonane. No tak, takie akwarium, nie jakieś jakby, to jest racja, na zdjęciach może lepsze, ale fajne to było i warto według mnie zobaczyć. Trochę się tutaj napracowali, co? Gdzie idziesz? Smurfów las. Ciekawe, czy nas nie złapie gargamel i nie pod klakier.
do tego Crazy House. O, tak jak nasz kanał Crazy House. To kosztuje w tej chwili 11 zł, także nie przepłaca się za to. No i co jeszcze? Po zejściu do recepcji zapytaliśmy się, czy są tu jakieś sklepy z alkoholem. I pani powiedziała nam, że ona sama dysponuje alkoholem, a ja mówię, jakim? Ona mówi, że jej chłopak pracuje w szpitalu i tam wynosi spirytus do odkażania. Ja mówię, w jakich ilościach? Ona mówi, a ma teraz w tej chwili taki baniak 40-litrowy. Ja mówię, to my dziękujemy, do widzenia. No i poszliśmy do baru, w którym spotkaliśmy Wietnamczyków, którzy obchodzili urodziny, jeden z nich. Zamówiliśmy tam zupkę pho, bo jeszcze dodam, Tak. że te zupki, słuchajcie, tak fajnie podają, że do tego też ten taki kaciołek na środku stołu i obok sobie wrzucacie zielsko, jak ja to mówię, jakieś mięty, pietruszki, a nawet nie wiem jakie tam zielone części do tej zupy i to się tam pyrka sobie i w każdej chwili możesz nalać. No ja to... No i impreza u nich zawsze wygląda tak samo, że mają taką wazę z alkoholem i piją takimi chochlami. No i później po pewnym czasie wiadomo, że jakiś humorek złapią i wołają turystów. Zobaczyli nas, białych, no to od razu zawołali, tam posmokowaliśmy z nimi i tam prawdopodobnie. Ale ja jeszcze dodam, bo no. to nie piłeś z chochli, bo mam to na filmie. No. Oni mieli normalnie kieliszki też. Ale też Dla turystów pewnie. Dla turystów, Sami tak. pewnie z chochli, a turystom dla gości nam nalali, bo to akurat ten filmik mi się uchował, nalali normalnie w kieliszki i nas poczęstowali. Salut! Yo! 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 Big yo! Wow! Ah, thank you. Good? Takim ma właśnie później, jak Jacuszek zachorował, to... To właśnie bo ta noc w tym hotelu ogólnie jest dość zimna, ponieważ są to góry i temperatura spada do 5-6 stopni i już mnie zaczęło boleć gardło. No i i myślałem, że się przeziębiłem, bo zacząłem się też pocić i żeby tak jakby to powiedzieć, taki połamany wyszedłem do tego busa i w tym busie już mnie tak powoli rozkładało, tak lekko. Gdzie jechaliśmy wtedy? Jechaliśmy do Mulinę. Mulinę. Nie Muli, tylko Muinę. Muinę. I już wiedziałem, że coś się ze mną dzieje. No i No i ja jeszcze dodam właśnie, że jak później, bo tam później tą historię jego właśnie choroby opowiemy, jak będziemy w Muinę, to właśnie tak sobie przypuszczamy, myślimy, że to mogło mieć zaczątek od tego picia wspólnego z Wietnamczykami. A czemu tak myślimy? Ponieważ dwóch z nich kaszlało i to tak poważnie kaszlało, a ja mówię, no to jak zwykle to oni tak mają po prostu, takie przeziębienie albo ja nie wiem, albo po prostu ten klimat, bo ten klimat też takie powietrze ostre w górach, może dlatego. No i słuchajcie, jedziemy do Muinę, też już wiemy, że trzeba to zrobić tam autokarem, chyba też jechaliśmy, czy busem, nie pamiętam, no ale już... Jesteśmy fanami autokarów, także... Tak, autokarów wietnamskich. Jesteśmy już w Muinę. Miejscówkę właściwie polecił nam kolega, który twierdził, że to jest naprawdę fajna miejscowość, warto tam pojechać. Nam, szczerze mówiąc, średnio przypadła do gustu, a teraz powiem dlaczego. Przede wszystkim właśnie tak na widoczne duże fale i prądy, więc Jacuszek tutaj wszedł do wody, ja nawet się nie odważyłam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o morze i plażę, to jest taka dla sportów wodnych, dla kejtów, jakichś surferów i tak dalej, co widzicie tutaj, korzystają z uroku. Godna polecenia była jako wycieczka na wydmy białe i czerwone, ale o tym za chwileczkę. Wspominaliśmy już o tym, że Jacek źle się czuł już w Dalat. Jak po przyjeździe nadal jego samopoczucie było niefajne, ponieważ to było 29-30 grudnia. Mieliśmy tam w Muinę spędzić Sylwestra.
I specjalnie z tej okazji zamówiliśmy hostel, gdzie odbywały się różne występy na żywo zespołów i to czasami znanych zespołów. Ogólnie klimat bardzo fajny, naprawdę nastrojowy. Ten hostel wcale nie był tani jak na warunki wietnamskie. W okresie tam Sylwestra, Nowego Roku w tej chwili sprawdzałam, że 250 zł za dobę. Macie tutaj, widzicie jak się nazywa, Doves Café. Różne imprezy. Mieliśmy pokój akurat nad tym barem, nad tym pubem, więc wiecie jak Jacuszek się czuł, jak tam była impreza w Sylwestra, a on leżał i nie mógł wstać, nie miał siły wstać. Stracił całkowicie smak, węch, nie miał apetytu, właśnie nie chciał nic jeść. No, myślimy, że to był COVID. Poszedł do apteki, zapisali mu jakieś środki przeciwbólowe, paracetamol, witaminę C i po 2 dniach poczuł się troszkę lepiej. Troszeczkę tam wydobrzał, to mówi, mam ochotę na leśniki. Poszliśmy na leśniki, takie pamiętam, z jakimś czekoladą i ty mówisz tak do mnie, słuchaj, ale one są bez smaku. Ja smakuję, posmakowałam. Mówię, no nie, no normalne, więc ten smak całkowicie gdzieś tam straciłeś. A byliśmy tam chyba 3 noce, później się przenieśliśmy do takiego spokojniejszego jakiegoś hostelu, gdzie... I bardzo fajny był ten drugi. Tak. No zapomniałem o tym. No. Ale w każdym razie przeklinałem ten moment, że Mary wykupiła. Nie dość, że to był drogi dosyć hotel jak na ich warunki. Faktycznie muzyka była super, bo na żywo i amerykańska muzyka, i Beatlesi byli, i Rolling Stonesi. Ogólnie wszystkie takie kawałki stare, ale wszystko było też na żywo, że przyjeżdżali tacy ludzie słynni. Ogólnie bardzo dużo słynnych ludzi tam koncertowało. W każdym razie przeklinałem to, ponieważ nie mogłem spać, a wiadomo, jak to Sylwester, to chyba do 5 rano. I ja mówię, nie, no za jakie... Akurat tak się wstrzeliłem z tą chorobą, że lepiej nie mogłem. No to bo trzeba mieć pecha, żeby akurat tak trafić w tym momencie. A jeżeli chodzi o tą wycieczkę jedyną, którą zrobiliśmy, to ty pamiętasz, skąd my ją wykupiliśmy? Już powiem tylko jeszcze nadmienię, że fajny sposób na odchudzanie ten COVID, bo z 4-5 kilo zleciałem przez 2 dni. Także nawet na zdjęciach widać, że kaloryferek się pojawił. W każdym razie tą wycieczkę kupiliśmy na ulicy, po prostu tam są takie afisze i są takie stoiska i tam proponują tą wycieczkę do zakupu, a jeżdżą takie małe busiki i oni od razu zabierają, bo to po prostu jest tak dużo ludzi, to jest jedna ulica i nie ma innej opcji, żeby tego nie kupić i żeby się pogubić. No i tak, program wycieczki wyglądał tak. Najpierw stanęli przy wiosce rybackiej, gdzie są takie kolorowe łódki i okrągłe, takie bardzo fajne. To jedyne, Jacuszek mi podpowiada, to na świecie okrągłe w Wietnamie. Fajne zdjęcia, fajne filmiki. Później szliśmy korytem rzeki, gdzie są też kolorowe formacje skalne. Fajnie to wszystko wygląda. Następnie białe wydmy, gdzie można zjeżdżać na deskach albo przejażdżka kładami. My zrobiliśmy sobie to i to, ale filmik mam niestety chyba tylko z kładów, bo nie widziałam nigdzie filmiku, jak zjeżdżamy na desce. I ostatni punkt, my akurat wybraliśmy zachód słońca, bo tam można, słuchajcie, wybrać albo wschód słońca, albo zachód słońca. My wybraliśmy, bo jesteśmy śpiochami i zresztą Jacuszek był osłabiony po tej chorobie, to wybraliśmy na zachód słońca czerwone wydmy. No jedyny minus jest tego, że jest naprawdę bardzo dużo ludzi i ciężko zrobić tam jakąś fotę, żeby być samemu. Tak wyglądał ten program wycieczki. Później, tak jak wspominaliśmy, przenieśliśmy się do tego hostelu takiego spokojniejszego i już Jacuszek powoli odzyskiwał zdrowie, lepiej się poczuł, to poszliśmy do restauracji na kalmary, ponieważ bardzo lubimy owoce morza. I no, zamówiliśmy takie typowe kalmary w krążkach. Jakiś to chyba miałby. Tak, no pierwszy raz w życiu i do tej pory ostatni chyba nie zjadłam tych kalmarów, nie zjedliśmy. Były niejadalne, słuchajcie, bo były tak twarde, że nie dało się ich ugryźć. Tak, bo ja ogólnie tam potrafię zrobić kalmary, nauczył mnie kucharz
kolega w Świnoujściu, który w restauracji pracował. Żeby zrobić dobre kalmary, od razu tutaj troszeczkę gastronomii, trzeba jakby przed usmażeniem zdjąć taką, kalmary taką mają błonkę, taką folijkę jakby. To trzeba ściągnąć, to jest banalna rzecz i potem już każdy sobie robi jak chce, czy z grilla. You wanna know what's beginning of love? You look so high, but you can't see enough. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Throwing aside. Następnym punktem był Saigon, czyli obecnie Ho Chi Minh. Też pojechaliśmy właśnie autobusem, ulubionym środkiem transportu. Kilka godzin to trwało, ale oczywiście zawieźli nas pod wybrany przez nas hotel. I nas zawiózł pod hotel, który polecamy, ponieważ miał fajny taki długi basen do pływania, bardzo się przydawał po wycieczkach. Znajdował się on w samym centrum rozrywkowym, także jak później powiedzieliśmy, faktycznie ten Saigon to odzwierciedlał tą dzielnicę, na której spaliśmy, ponieważ wszędzie naokoło dyskoteki, dziewczyny tańczące na barkach, w klatkach, także życie nocne toczyło się do 2, 3 w nocy, także bardzo mi to przypominało Bangkok. Prawdziwy Saigon! Może nawet bardziej imprezowo. Saigon nawet nie wiedziałem wcześniej, że to jest najbardziej zaludnione miasto, największe miasto w Wietnamie, ponad ma 7 milionów mieszkańców. No i polecamy tam wykupić 2 wycieczki. Jedną wycieczkę to mieliśmy na korytarze Wietkongu, a drugą wycieczkę mieliśmy do delty Mekongu. Obydwie są super.
Na tej wycieczce, jeżeli chodzi o te korytarze Wietkongu, to jest bardzo dużo historii. Opowiadali nam, ile tych bomb spadło, że chyba więcej niż ludności Wietnamu. Także starali nam się nakreślić swój punkt widzenia. No i słuchajcie, tam można się nabawić klaustrofobii tak naprawdę, więc nie polecam osobom, które mają z tym problem. Ale ja też tak się zastanawiałam, jak oni wyglądali, jacy musieli być drobni, malutcy, że w takich korytarzach się mieścili. No właśnie chciałem powiedzieć, że oni mieli, tam, jak tłumaczyła tam nasza przewodniczka, że mieli taki sposób na Amerykanów, że uciekali do tych korytarzy. W tym miejscu, gdzie oni uciekali, korytarz był szeroki, oni już prawie ich dopadali i nagle ten korytarz się zwężał, powiedzmy, do 40 cm, oni przeszli, a Amerykanie zostali i oni ich wtedy, że tak powiem, no zabijali, tak? No, że tak powiem, na pewno. No, Chyba nie było wyjścia innego. no. Oprócz tego pokazali nam tam, jak takie miasteczko podziemne wyglądało i kuchnie, no wszystko jak to tam, jak oni żyli pod ziemią. I no tą całą historię, tak jak Jacek opowiedział. Jeszcze jedną rzecz, że te wszystkie zasadzki, jakie widzieliście na filmie z Rambo, to tam też oni mieli i nam też pokazywali, do tej pory zostały te wszystkie zasadzki na Amerykanów. No ja akurat czytałam, że to nie są właśnie, że to są rekonstrukcje tych zasadzek. No, ale pokazywali nam faktycznie, że jak to wyglądały te zasadzki. Tak. Wyjęte jak z filmu Rambo. No i tak jak Jacek powiedział, że oni bardzo dużo tych posągów jest tego Ho Chi Minha, więc na trasie jak wracaliśmy, bo to taka była popołudniowa wycieczka, już było ciemno, ściemniało się, to jeszcze stanęli, żebyśmy mogli sobie tam zrobić zdjęcie przy tym głównym pomniku Ho Chi Minha. Po wojnie miasto zmieniło nazwę na Ho Chi Minh, czyli na nazwisko głównego członka partii komunistycznej. I później oni też go bardzo czczą i też byliśmy w takim domu, gdzie on tam pomieszkiwał. Ogólnie dużo pomników też jego stoi tam w tym Saigonie. Ja jeszcze dodam o tych korytarzach w Wietkongu, że wiadomo, jest tam odcinek taki, że mogą turyści skorzystać i wejść do tych tuneli. Ten odcinek ma dosłownie 100 metrów i został poszerzony specjalnie, żeby turyści się tam zmieścili. Wycieczka to delta Mekongu i co było w pakiecie? No na pewno rejs łódką wzdłuż wybrzeża tego, gdzie ludzie mieszkają i tam pokażę też, że no jednak jest... Mają sklepy. Tak, mają sklepy na łódkach, te targi owoców pływające, ale też pokażę w jednym miejscu jeszcze tam, ile tam jest śmieci też jednak. Tak, na tej rzece zbierają się, no nie wygląda wszędzie to tak wcale kolorowo. Przypłynęliśmy tą łódką, po drodze na trasie właśnie podpływali nam, że mogliśmy sobie kupić owoce i w międzyczasie był przystanek w ogrodzie też botanicznym, bardzo fajny, naprawdę różnego rodzaju drzewa owocowe, krzewy owocowe, tam Jacuszek gdzieś z jakimś wężem, chyba gdzieś tam widziałam jakieś zdjęcie, masz też krokodyle. Tak, nawet taki fajny ogród jak Tak, jest. No, widzę jak się boisz. Tak. To musisz stanąć, ja ci jeszcze zdjęcie zrobię. Fajne. No i co się okazało? Chcieliśmy dokupić sobie jakieś picie w tym ogrodzie. Jacuszek łapie za kieszeń, mówi, nie mam portfela. Ale to oczywiście my musimy mieć co chwilę jakiś, dlatego ten kanał się tak nazywa. Musimy mieć jakieś przygody. Ale słuchajcie, ile tych przygód w Wietnamie, to już po prostu, To już któraś z kolei. to mówię, jak ktoś nie oglądał pierwszej części z Wietnamu, to jest niesamowite, co chwilę nam się coś przytrafiało. Nie w każdym kraju tak jest. Ale kończyło się happy endem chociaż tyle. Ogólnie tak, wszędzie nam się happy endem całe szczęście kończy. I mówi, no nie mam portfela. Do przewodniczki, cyk, przewodniczka zadzwoniła do naszego kapitana. No i kapitan, jak to bywa u nich w zwyczaju, wziął sobie chyba tam z $30 za znaleźnego, ale nawet się nie pytał, żeby
żebym ja mu jakąś nagrodę dał, tylko sam wziął. I ja zobaczyłem, że on już sobie wziął, to już nawet do niego nie szedłem z nagrodą, a przewodnicy ze swoją drogą oczywiście też tam daliśmy parę dolarów. Tak, ona dostała, Parędziesiąt. tak, no nie pamiętam ile, no ale najważniejsze były te 30 karty, chyba. bo tam tych pieniędzy może Tyle co nie, kapitan dostawał, No. porówno. Kapitan sobie wziął, ona dostała. tych pieniędzy może nie było dużo, ale wiecie... Nie, no było z 300 dolarów, było? 400, tak. No ale w każdym razie się znalazło. Ale tak był na tyle uczciwy, No że w nie, ogóle no. oddał. Tak. Bo czy sobie wziął te 20 czy 30, to byśmy i tak mu dali, ale Tak jak ogólnie kiedyś to Stalin, dał cukierka, mógł zabić. Jeszcze taki w trakcie tej wycieczki był punkt, gdzie pływaliśmy pomiędzy takimi, no jak bujną roślinnością. Bardzo Pamiętasz? tak, to się taka mała rzeczka i tam było po prostu, nie wiem, 2 metry między brzegami. Tak, po bokach Taka rozpiętość tej bujna rzeczki. wietnamska roślinność, fajne. To już wtedy nam dali nawet te czapki wietnamskie, tam mogliśmy Te sobie kajaczki, tak. może mogliśmy sobie... W tej wycieczce też pamiętam, że był zawarty lunch. A, i jeszcze jedno, co zapomniałam, że na trasie też gdzieś tam stanęli i smakowaliśmy takie kokosowe cukierki i mogliśmy posmakować takiego grillowanego węża. Tak. No i ten wąż, no, to jakby to powiedzieć, no, szału nie ma, ale no, spróbować trzeba. Tak, nie pamiętam nazwy tego węża, ale on był taki gumowy bardzo. Taki trochę kalbar niedogotowany. No, taki. No ale fajnie, posmakowaliśmy. To takie dwie wycieczki, które zrobiliśmy. No i to było nasze ostatnie spotkanie. Słuchajcie, z rodakami, jak ktoś nie oglądał tej części pierwszej z Wietnamu, to zachęcamy. W ogóle była taka też niesamowita przygoda, że się z nimi spotkaliśmy. Poszliśmy z nimi na taki targ ogromny, gdzie też można było różne towary wietnamskie kupić, też podróbki. I kupiłem tam taki zegarek, słuchajcie, no jak oryginał, on kosztował 600 zł i za tą cenę mojemu zięciowi to sprzedałem ten zegarek, bo się tak napalił na niego, tak mu się podobał, a on ogólnie kosztował 28 000, tak ogólnie taki, jakby go kupić w sklepie. Oryginalny oczywiście, ale był naprawdę dobrze zrobiony. Tak. No i, ale też na tej pierwszej części mówiliśmy, że jak zakupy, ktoś chce zrobić na przykład kurtki, buty, torby i tak dalej, to ceny są lepsze i I jakość jest lepsza. jakość jest lepsza w Hanoi niż w Saigonie. Także my się cieszyliśmy, że co prawda targaliśmy to przez 3 tygodnie z sobą, ale cieszyliśmy się, że kupiliśmy to w Hanoi, a w Saigonie już nie było No i takiego cena też była wyboru. fajna, no. No i co, kończymy całą wyprawę do Wietnamu, naszą 3-tygodniową. Dużo się działo, naprawdę dużo się działo.
I słuchajcie, nasi ci Polacy mieszkali też w osobnym hotelu. Okazało się, że my wzięliśmy Bolta, oni wzięli Bolta i w tym samym czasie na lotnisku się spotkaliśmy, a oni do Polski wracali, a my lecieliśmy do Birmy. No, Jacuszek mówi, że do Birmy, ja mówię, że do Laosu, I ale ciekawe, kto ma rację. zobaczymy właśnie. No. O, słuchajcie, to właśnie to jest No. fajne, to oglądajcie następną No, część. I Mary powiedziała, że rękę by dała sobie obciąć, że do Laosu, a ja mówię, to już by nie miała teraz czym trzymać tego mikrofonu. No zobaczymy, ale to też jest fajne, bo teraz nie powiemy, gdzie będziemy dalej. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć następną część, jest zainteresowany, to zobaczy, kto miał rację. Jacuszku, z tych wszystkich smakołków, co dzisiaj jadłeś na obiadek? Pomidorową. A tak naprawdę byście nie zgadli, co wybraliśmy. Po miesiącu pobytu w Azji zjedliśmy frytki. Jacusz jest kurczakiem, a ja z rybką panierowaną. Żarty żartami, ale już teraz naprawdę żegnamy się. Oglądajcie następną część i zobaczymy, kto miał rację, czy ja, czy Jacuszek. Na zakończenie kilka migawek. Z Wietnamu kończymy już vlogi z tego kraju. Naprawdę łatwy jest do zwiedzania, zachęcam. Łatwo to zrobić bez biura, nie bójcie się. Jak na razie cały czas jest naprawdę tanio. I jeżeli ktoś dotrwał do końca, mam nadzieję, że dotrwaliście, to napiszcie w komentarzach, który kraj był następny, kto miał rację, czy Jacuszek, czy ja. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym kraju.